Co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Czyli witajcie w kolejnym odcinku Wschodniości. Wiadomości ze wschodu. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego kanału. Szczególne podziękowania dla ostatniego wspieracza Pagora, który bardzo aktywnie wspiera mnie na moich livestreamach, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 19. Gorąco Was zapraszam, albo oglądam tam przedziwne rzeczy, albo gramy w bardzo ciekawe gry. Wy też możecie wesprzeć mój kanał, możecie to zrobić poprzez Patronite albo poprzez YouTube. Wy macie wszystko tam na dole, macie linki, możliwości wsparcia kanału. Wasze imię, wasz nick też może się pojawić w następnym filmie. Oprócz tego chciałem wam powiedzieć, że wreszcie udało nam się ruszyć ze sklepem. Oznacza to tyle, że takie piękne koszulki, na przykład takie, możecie już zakupić za pieniądze, których część trafi do mnie. I naprawdę, na moim sklepie to jest tylko jeden przykład. W moim sklepie na pewno znajdziecie coś dla siebie. Są tam motywy takie bardziej prześmiewcze, ale też sporo takich historycznych. I ten, no szczerze powiedziawszy, jest tylko jednym z nich i chyba pierwszym, jaki zrobiłem. Ale nie ostatnim. Tak więc no, kupując merch, nie tylko zdobywacie bardzo fajny element waszego ubioru, ale też wspieracie takiego małego twórcę, jakim jestem ja. I uwierzcie mi, ja naprawdę tego wsparcia potrzebuję. Jednak, co tam na wschodzie? Rosyjskie Monopoly. Jak zapewne wiecie, Monopoly początkowo stworzone było przez Elizabeth Maggie Phillips. Sama gra miała pokazywać sprzeczności kapitalizmu i początkowo nazywała się The Landlord's Game, czyli gra landlordów albo po polsku gra deweloperów. Chociaż w sumie całą Polskę można dziś nazwać jedną wielką grą landlordów. Generalnie każdy z was o Monopoly słyszał. Jest to gra, gdzie wszyscy startują na względnie równej pozycji, ale potem wszystko przekształca się w tytułową monopolię. Oczywiście dziesiątki lat później od momentu stworzenia gry nikt nie pamięta o początkowym zamyśle tej gry, a ich samych wersji powstało no aż nadmiar. Spójrzcie po prostu na to i niech ktoś mi z was powie, że kapitalizm nie działa. No ja to chcę, ja tego potrzebuję. I jak się okazuje, Rosjanie w 2025 już roku stworzyli swój własny odpowiednik. I nie, to wcale nie jest to, o czym wy myślicie. Jak informuje The Moscow Times, nowa gra planszowa oparta na rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie trafiła do sprzedaży na największym rosyjskim sklepie internetowym Wildberries. Zaledwie kilka tygodni przed trzecią rocznicą pełnoskalowej inwazji. Gra zatytułowana Operacja Specjalna na Obrzeżach, Ukrainie, tak, czyli to jest taka gra słowna, Ukraina, wiecie o co chodzi, obsadza 6 graczy w roli rosyjskich dowódców batalionów, których zadaniem jest wyzwolenie 14 ukraińskich miast i 8 strategicznych miejsc spod tak zwanego nazistowskiego panowania. Będę musiał to wypikać. Jak czytamy w opisie gry, to wyjątkowe i współczesne spojrzenie na Monopoly, które podoba się miłośnikom strategii i ekonomii. Jak czytamy w opisie, to wyjątkowe i współczesne spojrzenie na Monopoly, która podoba się miłośnikom strategii i ekonomii. Jeśli chodzi o samą nazwę gry, no to należy też zwrócić uwagę na to, że gra nazywa się Operacją i jak patrzyliśmy na nazwę gry, to warto wspomnieć, że gra nie nazywa się Wojną na Ukrainie, a specjalną operacją na Ukrainie. I tak jak wspomniałem wcześniej, Ukraina to homofon od słowa Ukraina, czyli wyraz brzmiący podobnie. No i sama gra nie nazywa się wojną, bo Rosja nie prowadzi wojny, tylko operację wojskową. Zdaniem Kremla. Tak właśnie wygląda opakowanie tej gry. Mamy tutaj 3 rosyjskich żołnierzy i no... Nie wiem, co oznacza ten trójkąt w tle. Takiego trójkątu chyba wykorzystywali Ukraińcy, kiedy nacierali na Kursk. I oczywiście nie może się obyć bez AI. Plansza do gry, która w ogóle wygląda jak jakiś kawałek najtańszego papieru, ma na sobie zdjęcia ukraińskich miast wygenerowane sztuczną inteligencją. Boże mój, ale chałtura, ja dole. Kijów. Mamy tutaj Kijów, Azowstal. Co to jest? Mikołajów. Co to jest jeszcze? Awrodorm. Donieck. No ale Donieck to trzeba ładny zrobić. Co tam jeszcze jest? Sumy. Ojej, czy ja mogę? Nie mogę tego wrócić, dobra. Mamy Kachowską stację hydroelektryczną. A w ogóle
na samych dolarach jest Szojgu. To jest takie złe. Dlaczego oni dali Szojgu na dolary? No i oczywiście nie może się bez tego obyć, czyli symbole obecne rosyjskie, no to literki Z, literki S, literki V, tylko co tam robi R? W sensie Rosjanie nie malowali literek R, było O. A R? Nie wiem, o co chodzi. A wiecie, co jest ciekawe? A jak na przykład ktoś przegra, to jak ktoś przegra operację wojskową, to przychodzi oficer rosyjski i strzela kulkę w głowę, czy zabierają was do więzienia? Za dyskredytację armii. Nie wiem, choć się domyślam. I czego by nie mówić, Rosjanom udało się stworzyć swoją odpowiedź na Monopoly i można spokojnie użyć tutaj rosyjskiej frazy analogów niet, czyli nie ma odpowiedników. Chociaż kto wie, można by zrobić też ukraińską wersję. Halo, ukraińskie drukarnie? Hit me up. Piechota morska versus ambulans. W Białgorodzie BMW X7 z żołnierzami piechoty morskiej z Dagestanu staranowało karetkę pogotowia. Zginęło 2 pracowników medycznych. Tak, w takiej rzeczywistości żyjemy. W centrum Białgorodu w nocy 7 lutego doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem BMW X7 i Gazeli, no czyli rosyjskiego pogotowia. Gazela to po prostu skrót od Gaza, który produkuje takie wany, nie? BMW z prędkością około 150 km na godzinę wjechało w pogotowie na skrzyżowaniu, przejeżdżając na czerwonym świetle. To już nawet ci patologiczni kierowcy z Warszawy, którzy zapierdalają po ulicach, są lepsi. 2 medyków zginęło na miejscu. 4 osoby, kierowca i 2 pasażerów samochodu osobowego, a także kierowca karetki odniosły obrażenia. W BMW znajdowało się 2 żołnierzy piechoty morskiej z Dagestanu, pisze Popiół Białgorodu. Według publikacji o przynależności sprawców wypadku do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej świadczy m.in. opublikowany 27 listopada 2024 roku na Instagramie film autorstwa trenera taekwondo Olega Semencewa. W wiadomości Murat Masajew i Ramzan Gadziumarow, którzy byli w BMW w momencie kolizji, są określeni jako moi drodzy żołnierze z piechoty morskiej. Byliście i pozostaniecie jednymi z najlepszych wybranych jednostek Rosji. Nadal pomimo wszystkich trudów, niedostatków wypełniacie swój obowiązek wojskowy. Pozostajecie wierni przysiędze, sławiąc ojczyznę i swoich przodków. Jesteśmy z was dumni, tak jak rodzice dumni są ze swoich najlepszych dzieci. Napisał Semenec pod jednym ze swoich postów. Jeśli chodzi o ofiary wypadku, były to 2 ratowniczki. Olga Lubimowa i Marina Parowysznik. Pierwsza kobieta osierociła córkę, a druga 2 synów. Kierowcy BMW ma grozić do 7 lat pozbawienia wolności. Ale patrząc na rosyjskie ustawodawstwo, wystarczy, że pojedzie on gdzieś pod Pokrowsk, posiedzi parę dni w okopie i wróci do domu. I który to już rok wojny na Ukrainie? Wszystko według planu idzie. Szkoda ludzi, szkoda ludzi. Medycyna tylko na własną rękę. W rosyjskim Dagestanie, Kuzbasie i uwodzie moskiewskim zamknięto największą liczbę placówek medycznych. Od początku wojny władze rosyjskie corocznie zmniejszają wydatki na opiekę zdrowotną i medycynę, a zwiększają wydatki wojskowe. Spadło również finansowanie z budżetów regionalnych. Według Izby Obrachunkowej w 2023 roku 2/3 regionów zmniejszyło wydatki na opiekę zdrowotną. Jednocześnie rosną wydatki na wojnę. W 2023 roku Rosja wydała z budżetu federalnego na wojnę 6 bilionów rubli, w 2024 10 bilionów rubli, a w 2025 wyda 13 bilionów rubli. Do końca 3 roku wojny rezultaty takiej polityki stały się zauważalne w całym kraju. Zaczęto zamykać państwowe szpitale i punkty medyczne. Z oficjalnych komunikatów wynika, że w 2024 roku najwięcej placówek medycznych zamknięto w obwodzie moskiewskim. W tym samym obwodzie w ciągu roku urzędnicy zreorganizowali, albo przekładając na polski, zderegulowali 20 placówek medycznych, w tym 14 klinik stomatologicznych. I guess, jeśli wszyscy mężczyźni idą na wojnę, żeby umierać za ładę, no to kto potrzebuje stomatologii? I wiecie, ten news nie świadczy o tym, że Rosja zaraz upadnie, czy medycyny w Rosji już nie ma, a po prostu pokazuje pewien trend, który ciągnie się od początku wojny, czyli ograniczenie wydatków na wszystko inne, a przeznaczenie wszystkiego na armię. No ale możliwe w związku z obecnymi rozmowami pokojowymi, negocjacyjnymi, bez Europy i bez Ukrainy, między Rosją i USA,
Może czegoś się dogadają, zakończą to wojnę, chociaż nie wiem, nie wiem co to myśleć. Dajcie znać w komentarzach. Rosjanie zakażą aborcji? Jak informuje The Moscow Times, władze obwodu wołgogradzkiego planują rozważyć kwestię całkowitego zakazu aborcji, w tym zakazu przeprowadzenia ich w prywatnych klinikach. Gubernator regionu Georgi Filmonow stwierdził, że dyskusja odbędzie się w drugiej połowie lutego. Inicjatywa ta, według niego, realizowana jest we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych, struktur państwowych i przy wsparciu, oczywiście, rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Tej samej cerkwi, która mówi, że płodów, aborcje, nie. Ale iść na wojnę i mordować Ukraińców? Spoko. Wcześniej podobno propozycję wysunęli deputowani z partii Jedyna Rosja, czyli partii Putina, w obwodzie kirowskim. W listopadzie 2024 roku parlamentarzyści przedstawili projekt ustawy przewidującej zakaz przeprowadzenia aborcji farmakologicznych w prywatnych klinikach. Obwód kirowski stał się pierwszym podmiotem w Rosji, gdzie taka miara została zaproponowana na poziomie legislacyjnym. Decyzje te o zakazie aborcji podtrzymywane są ze względu na utrzymujący się spadek urodzeń w kraju. I tutaj w ramach przypomnienia był kiedyś taki pan, no nie była Rosja, jeszcze był Związek Radziecki, był taki pan z wąsem i on też zakazał aborcji. I ilość urodzonych dzieci nie wzrosła. Więcej kobiet po prostu zaczęło umierać przez to, że dokonywały aborcji w bardzo niehigienicznych warunkach. Ale kto by się tym przejmował? Najważniejsze to, żeby urodzić i potem można na SWO wysłać. Jesteś przeciwko wojnie? Lecz się! Jak informuje The Moscow Times, do Rosji powraca karna psychiatria. Dziesiątki Rosjan wysłano do szpitala za antywojenną postawę. Tutaj malutki, króciutki wstęp historyczny, naprawdę, 2 sekundy. Psychiatria, choroby psychiczne w Związku Radzieckim były formą uniknięcia armii. Korzystał z tego nawet ten pan. Nawet ten pan z tego korzystał. Kupujcie koszulki. Do tak zwanego psychiatryka, szpitalu psychiatrycznego wysyłano osoby jeszcze wcześniej, które nie zgadzały się z poglądami władzy radzieckiej albo w jakiś sposób nie wpisywały się w ten model społeczeństwa, który tworzono. Dzisiaj to wraca. W Rosji na tle wojny z Ukrainą rozpowszechnił się popularny w ZSRR rodzaj kary dla aktywistów i obywateli o nastawieniu opozycyjnym. Przymusowe leczenie psychiatryczne. Według Centrum Praw Człowieka Memoriał obecnie karnym procedurom medycznym poddawanych jest co najmniej 48 osób w politycznie motywowanych sprawach. 46 skazanych przebywa w szpitalach psychiatrycznych, a 2 przechodzi leczenie ambulatoryjne, osiadując wyrok w więzieniu. 13 osób było prześladowanych zgodnie z ustawami o cenzurze przyjętymi wkrótce po rozpoczęciu wojny. To jest, wiecie, te artykuły o fejkach. Reuters rozmawiał z 2 Rosjankami, które również zostały wysłane na przymusowe leczenie, ale zwolniono je po kilku tygodniach. Jeśli was to interesuje, zostawię wam link w opisie. Holenderski profesor i obrońca praw człowieka Robert van de Voren, który od 10-leci bada karną psychiatrię w Rosji, powiedział agencji, że od początku inwazji na Ukrainę odnotowuje się 23 takie przypadki rocznie, podczas gdy w latach 2015-2021 było ich średnio 5. Zwrócił uwagę, że osoby umieszczone w klinikach mogą przybywać tam do wyzdrowienia, czyli wiecie, bezterminowo. Tutaj pewnie można zrobić jakieś nawiązanie, nie wiem, do Czechowa czy coś. Czechow miał taki dramat, gdzie tam wszyscy siedzieli właśnie w szpitalu. Może Rosja jest takim psychiatrykiem, nie? Rosyjscy powodzianie. Jak zapewne wiecie, w 2024 roku wojska ukraińskie weszły do obwodu kurskiego, który znajduje się na południu Ukrainy. Południu Rosji, przepraszam. Południu Rosji. Niedaleko Ukrainy. Władze tego regionu miały zapewnić bezpieczeństwo, jedzenie, generalnie jakąś pomoc dla ludzi, którzy tam mieszkali, którzy okazali się po faktu pod okupacją ukraińską. Jakby tego nie nazywać, te terytorium nie należało do nich. Jednak, jak się okazuje, informowałem was wcześniej, że dostaną oni naprawdę biedną pomoc. To jest kolejny news tego typu. Jak informuje The Moscow Times,
władze Federacji Rosyjskiej wypłacą uchodźcom Kurska 6,5 razy mniej niż wydaje się na tydzień wojny na Ukrainie. Witajcie w rzeczywistości. Rząd Rosji obiecał przeznaczyć około 40 miliardów rubli rekompensaty dla mieszkańców obwodu kurskiego, którzy uciekli przed działaniami wojennymi w regionach przygranicznych. Podano na kanale Telegram rządu. Kwota jest 6,5 razy mniejsza niż kwota zapisana w budżecie federalnym na jeden tydzień wojny w Ukrainie. Wiecie, jeśli ktoś wejdzie teraz do Dumy i nie wiem, dlaczego miałby wejść do Dumy, przecież ten organ w zasadzie nie działa, ale okej, ktoś wejdzie do Dumy, jakiś polityk i on powie, damy 40 miliardów złotych, 40 miliardów dolarów na Rosjan, którzy siedzą w Kursku. To jest takie, nie wiem, słyszycie to w telewizji, czytacie to na Telegramie, tak, no, to tak całkiem sporo kasy. Ale jak zaczniecie to dzielić na wszystkich mieszkańców poszkodowanych, na wszystkich uchodźców stamtąd, to kurwa dostaną naprawdę jakieś grosze. I no to jest właśnie tego typu zabieg, gdzie, nie wiem, nasz premier może się chwalić, że Polska dostanie 5 milionów złotych od Google. To jest jakieś 20 złotych na jednego Polaka. Dużo, nie? To jest kasa dopiero. Nie będziemy się na tym za długo skupiać. To jest po prostu śmieszne i smutne jednocześnie. Kryzys deweloperski w Rosji. Powód? Drony. Jak zapewne wiecie, każdy dom potrzebuje okien oraz rur, żebyśmy mieli wodę i kanalizację. Wiem, brzmi niesamowicie, ale jak się okazuje, w Rosji są to towary na wykończeniu. Producenci okien ostrzegają przed gwałtownym wzrostem cen okien i rur z tworzyw sztucznych z powodu ataków dronów na zakłady. Rury z tworzyw sztucznych, okna i inne produkty z PVC w najbliższym czasie podrożeją o 10 do 20% w wyniku pożaru na dużą skalę w przedsiębiorstwie w obwodzie niżgorodzkim, który wybuchł po ataku ukraińskiego drona. O tym producenci poinformowali w listach do swoich klientów, pisze na Telegramie Baza. Według rosyjskiego urzędu statystycznego średnio w kraju montaż okien plastikowych na 1 m2 w grudniu 2024 roku kosztował 16 tysięcy rubli. Po podwyżce cen przeciętny Rosjanin zapłaci już za to 19,5 do 20,3 tysięcy rubli. Telegram Bazy informuje również, że razem za cenami okien mogą pójść ceny innych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Więc jeśli z jakiegoś powodu mieszkacie w Rosji, nie wiem dlaczego to robicie, to uważajcie na wzrosty cen. Ale pomyślcie, ile tych wszystkich okien trafiło do Mariupola, żeby odbudować to, co zniszczyła rosyjska armia. Chociaż tak daleko nie wszystko odbudowali. Czas osłów. To też jest bardzo głośny news i będę zdziwiony, jeśli o tym nie słyszeliście. Rosyjska armia w Ukrainie zaczęła korzystać z osłów, aby wozić amunicję. I ja bardzo chciałbym, żeby to był fake, ale to nie jest fake. Szkoda osłów, nie? Ostry brak środków transportu w wojskach rosyjskich w Ukrainie ujawnił się w bardzo nieoczekiwany sposób. Po samochodach cywilnych i hulajnogach elektrycznych, na których szturmowcy atakowali ukraińskie pozycje, w ruch poszły osły i konie. Zwierzęta są wykorzystywane do transportu amunicji, opowiadają korespondenci wojenni. Na kanale jednego z wojenkorów, którego nazwy nie chcę tutaj wspominać, napisano o nowym transporcie konnym, które Ministerstwo Obrony przysłało dla jednego z pododdziałów. Tutaj cytat. Żołnierzom wydano osła do podwożenia amunicji na linię frontu. A jak chcieliście, samochody są obecnie deficytowe. Oburza się tzw. Z-bloger. I tutaj eksperci zaznaczają, że według prawa generalnie Wojsko Federacji Rosyjskiej może korzystać z koni czy tam ze zwierząt do transportu. Jakby okej, może, ale wciąż jesteście drugą armią świata, trochę dziwne. Podobno drugą armią świata. Mam wrażenie, że my wracamy naprawdę do jakiejś pierwszej wojny światowej. W sensie i tak już ten front w Ukrainie za bardzo się nie rusza. Jest tam praktycznie jakaś wojna pozycyjna. Jak popatrzycie sobie, jak wyglądają lasy w Charkowie, to są po prostu sceny wyciągnięte z Battlefielda 1. Okropne sceny wyciągnięte z Battlefielda 1. I biorąc pod uwagę to, że ile tam jest okopów pobudowanych i jeszcze, że wchodzą w grę teraz konie i osły, to naprawdę wygląda jak jakiś bardzo nieśmieszny, bardzo okropny, ale cosplay na I wojnę światową. Szkoda zwierząt. Ja pierdolę, szkoda zwierząt.
Zostawcie zwierzęta w spokoju. Dogowarniaczok. Wiecie, w języku rosyjskim istnieje takie bardzo ciekawe słowo. Możecie powiedzieć negocjacje, to jest umowy jakieś, dogowory, ale jest też takie słowo, które nie da się przetłumaczyć na polski. Jest to dogowarniczok, czyli jakby taka umowa za czyimiś plecami, takie, można powiedzieć, coś niewielkiego, ale coś takiego skrytego. Dogowarniczok, tak? Dogowarniczok. No i teraz generalnie Trump i Putin robią taki dogowarniczok za plecami Zełenskiego. Tutaj mam wiadomość, którą pisałem parę dni temu i nie jest ona najnowsza, więc to jest bez sensu wam cokolwiek przekazywać. Trwają obecnie rozmowy między Trumpem i Putinem. Znaczy, trwają rozmowy między delegacją rosyjską i delegacją amerykańską. Trump i Elon Musk są zauważalnie zawzięci rosyjską propagandą. Zresztą sam Musk gratulował, jakim to niesamowitym politykiem jest Lawrow. A w ogóle Trump zaczął opowiadać, jak to bardzo dużo osób Rosjanie stracili w trakcie II wojny światowej, przedtem podając jakąś po prostu liczbę kurwa z kosmosu. Jest naprawdę ciekawie. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ale bardzo przykrych czasach. Na pewno przykrych dla Ukraińców, którzy, jak widzę po TikTokach, czują się po prostu zdradzeni przez Amerykę. No, ja się nie dziwię. U nas w Polsce jakby są wahania nastrojów. Z jednej strony wspieramy Ukrainę, z drugiej strony jesteśmy amerykańską kolonią i wiecie, trzeba jakoś to połączyć. Trzeba tutaj zrobić dobrze Ameryce i też postarać się nie zmienić tak zdania, że ludzie wyjdą na ulicę. No ale niestety, tak wygląda sprawa. Taki dogowarniczok zapewne będzie między Ameryką i Rosją. Trump wymaga od Wołodymyra Zełenskiego, żeby opuścił stanowisko prezydenta, bo jest on tam podobno dyktatorem i jest nielegalnie. Ale to jest taki wewnętrzny beef między Trumpem a Zełenskim, ponieważ sam Trump jeszcze za czasów prezydentury Bidena chciał uzyskać od Zełenskiego informacje na temat syna Bidena, czyli Huntera Bidena i jego pozycji w ukraińskich okołorządowych firmach. Zełenski jemu tej informacji nie dał i Trump jest teraz rozsierżony, żeby ładnie powiedzieć. No cóż, nie wiem kiedy ten film wyjdzie, mam nadzieję, że jak najszybciej, ale no, dajcie znać, jak tam wyszedł dogowarniczok. I nauczyliście się nowego słowa, nie? Obraza uczuć antyukraińskich. Jak my mamy w Polsce obrazy uczuć religijnych, tak w Rosji mają swoje obrazy uczuć antyukraińskich. Rosjan zaczną sądzić na 5 lat za zniszczenie symboliki SOW, czyli wojny w Ukrainie. Deputowani Dumy Państwowej w drugim i trzecim czytaniu przegłosowali projekt ustawy o zaostrzeniu kar za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia z motywów politycznej, ideologicznej, rasowej, narodowej lub religijnej nienawiści lub wrogości do jakiejkolwiek grupy społecznej. Można było to jeszcze dłużej nazwać. I kto tu jest woke? Kto tu jest woke? Rosjanie są woke. Rosjanie są woke. Oni chcą zakazywać wolności słowa. Elon Musk, gdzie ty jesteś, gdy ci trzeba? To był żart. Jak wskazano w dokumentach, w regionach Federacji Rosyjskiej wzrosły przypadki zamachów na mienie osób fizycznych i firm, które popierają inwazji Rosji na Ukrainę. I umieszczają na swoich budynkach i samochodach obrazy popierające wojnę. Korekty wprowadzono do części 2 artykułu 167 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, przewidującej w typie kary do 5 lat pozbawienia wolności lub prac przymusowych. Niesamowite, który to już idzie rok wojny i my po prostu zakazujemy ludziom mieć swoje zdanie na ten temat. To na pewno idzie w dobrym kierunku. Cóż, tak dalej życzę rządowi Putina. Jeszcze trzeba bardziej ukręcać wolność słowa, żeby w końcu zmienić rząd w Rosji i żeby ludzie byli do końca wkurwieni. Nikt dla zmiany reżimu Federacji Rosyjskiej nie robi tak dużo, jak robi obecna władza rosyjska, naprawdę. Prigorzyna kontra amerykański sąd. Jak się okazuje, Prigorzyn miał syna. I teraz staje on w amerykańskim sądzie. Syn Prigorzyna stanął przed sądem USA w sprawie o jeńców. Tutaj możecie się domyślić, muszę to wypikać.
26-letni syn Prygorzyna, Paweł, stał się oskarżonym w sprawie karnej o zabójstwo w Libii cywilów przez najemników prywatnej firmy wojskowej Wagner, którą stworzył jego ojciec. Sprawa karna prowadzona jest w sądzie amerykańskim w okręgu Columbia. Ponieważ powód, jeden z dwóch, który przeżył egzekucję Wagnerowców, Libijczyk Mohamed Enbis, wyjechał do USA, ponieważ w ojczyźnie nie może otrzymać należytej ochrony prawnej, w tym od sądów. Sorry, to jest tłumaczone maszynowo. Uratowany podczas rozstrzelenia mężczyzna powiedział, że we wrześniu 2019 roku, podczas wojny domowej w Libii, został porwany przez uzbrojonych ludzi z Trypolisu, I guess. Po kilku godzinach tortu został wprowadzony do budynku, postawiony na kolana i postrzelony z broni palnej. W budynku miały zginąć 3 osoby, w tym jeden z braci oskarżającego. Według Enbisa najemnicy mówili po rosyjsku i należeli do Wagnera. W USA mężczyzna złożył pozew przeciwko Jewgeniowi Prygorzynowi jako założyciela Wagnera, ale po jego Marszu Sprawiedliwości na Moskwę w czerwcu 2023 roku i później po jego śmierci pozwany został syn Prygorzyna. To be honest, szczerze powiedziawszy, nie wiem, kim jest syn Prygorzyna i nie wiem, czy popiera jego działania. Nie wiedziałem w ogóle, że on jest jakąś publiczną figurą i że on w ogóle istnieje. Pytanie, czy popiera to, co robił ojciec, bo jeśli nie popiera, to dlaczego ma być sądzony za ojca? Tak nie działa wymiar sprawiedliwości. Jaki ten świat jest przedziwny, nie? Gość przeżył egzekucję samego siebie, wyjechał do USA i podał do sądu Prygorzyna, którego najemnicy chcieli go zabić. Putinowski Sigma Boy. I na koniec coś troszeczkę bardziej wesołego, czyli ukraińskie władze ogłosiły utwór Sigma Boy bronią Kremla, który promuje wizerunek silnego lidera Putina. Tak, zapewne już o tym słyszeliście. Zresztą w naszym parlamencie europejskim jedna z posłanek przyszła i powiedziała, że trzeba zakazać, bo to jest narzędzie propagandy Putina. Dla mnie to jest kuriozalne, ale poczytajmy. Utwór Sigma Boy potajemnie promuje wizerunek Putina i rosyjskie interesy wśród młodzieży. O tym oświadczyło Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Piosenka rosyjskich dziewcząt Betsy i Marii Jankowskiej Sigma Boy stała się wiralem pod koniec ubiegłego roku. Obecnie oficjalne wideo utworu z serwisie YouTube ma ponad 70 milionów wyświetleń. W styczniu lewicowa deputowana do Parlamentu Europejskiego Nella Ril wezwała do walki z rosyjską piosenką, ponieważ odzwierciedla patriarchalny i prorosyjski pogląd na świat. Kiedy wystąpienie wywołało lawinę krytyki, kobieta zaczęła się tłumaczyć, twierdząc, że nie próbowała wystawić utworu w złym świetle. Ale jednak to zrobiła, nie? Jak teraz ustalili ukraińscy urzędnicy, utwór stał się wiralem na TikToku, YouTube i Spotify. Ostrzegają oni, że piosenka może wydawać się zwykłym trendem w mediach społecznościowych, ale w rzeczywistości stała się częścią szerokiej wojny informacyjnej Rosji. Mój Boże, a wiecie, co jest częścią informacyjnej wojny Ameryki? McDonald's. Jeśli chodzicie do McDonalda albo do Starbucksa, no to już wiecie, że po prostu działa na was amerykańska propaganda i przestaliście być Polakami tak naprawdę. Prawdziwi Polacy piją sypaną kawę tylko w domu. Albo kawę z automatu za 3 zł. 5, 7. Ile tam kosztuje? 7 zł chyba. I też, myślisz, że to koniec? Nie. Rosja wzięła sobie to do serca i zrobiła swój cover tej piosenki. A wiecie, kogo wzięli do coveru? Chór rosyjskiej armii. Tak. Pewnie przed wydarzeniami z 2020 roku byłby to chór Aleksandrowa, ale dziś jest to troszeczkę inny chór, który śpiewa Sigma Boy. W ogóle oni w tym utworze mówią, że Sigma Boy to jest gościu, który był na wojnie i on wrócił i wszystkie kobiety go kochają, bo on był na SWO i wszyscy go kochają. Wiecie, kto nie był na SWO? Wiecie, kto nie był na wojnie? Wiecie, kto jest beciakiem, tak zwanym? Władimir Putin. Kupujcie koszulki.